Cześć, nazywam się Piotr Szefer i wspólnie z moimi koleżankami i kolegami z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców chcielibyśmy Was zaprosić do obejrzenia naszego filmu, który wprowadzi Was w arkana formatu akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, dwa słowa wprowadzenia dla tych, którzy właśnie po raz pierwszy stykają się z debatą oksfordzką. Debata oksfordzka to wyjątkowy rodzaj debaty publicznej, która posiada ściśle określoną strukturę i przebieg, a której celem jest udowodnienie prawdy lub fałszu określonej tezy. Jak sama nazwa wskazuje, tradycja debaty wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a dokładniej z Uniwersytetu w Oksfordzie i posiada już ponad 200-letnią tradycję. W Polsce za sprawą Szkoły Liderów debaty oksfordzkie funkcjonują od 25 lat i w zależności od regionu potrafią się od siebie bardzo różnić. My opracowaliśmy format, który łączy w sobie wszystkie najlepsze w Polsce praktyki debatowania. Zobaczmy wspólnie, jak on wygląda. Format i uczestnicy. W debacie biorą udział dwie czteroosobowe drużyny. Drużyna propozycji zasiadająca na prawo od marszałka i drużyna opozycji zasiadająca na lewo od marszałka. Zadaniem propozycji jest udowodnienie prawdziwości tezy i przekonanie do niej publiczności oraz sędziów. Z kolei rolą opozycji jest jednoznaczne podważenie sensowności tezy. Teza jest zazwyczaj podana w formie zdania oznajmującego i najczęściej dotyczy określonego problemu społecznego. O tym, czy drużyna będzie za lub przeciw tezie, dowiadujemy się zaledwie na 15 minut przed rozpoczęciem debaty, w wyniku losowania. Przemówienie każdego mówcy trwa 5 minut i kolejni przedstawiciele drużyn przemawiają na przemian, bezpośrednio po sobie. W trakcie swojego wystąpienia, o czym będzie jeszcze mowa, mówca powinien przyjąć 2 pytania bądź informacje. Nad przebiegiem debaty czuwa marszałek, który jest jej gospodarzem i prowadzącym. To on w sposób godny i uroczysty pilnuje porządku debaty, przestrzegania regulaminu i uświęconych tradycją zwyczajów. Na początku debaty ogłasza tezę, przedstawia jej uczestników i udziela im głosu. Naprzeciw marszałka miejsce zajmują jurorzy oraz widownia. Obok marszałka zaś siedzi czuwający nad przestrzeganiem limitów czasowych sekretarz. Debata. Mówcy. Panie marszałku, droga opozycjo, kochana publiczności. Stosowną inwokacją powinno rozpocząć się przemówienie każdego mówcy. Debatę rozpoczynają pierwsi mówcy obu drużyn. Ich zadaniem jest wytłumaczenie, w jaki sposób ich drużyna rozumie tezę i opisywany w niej problem, jakie wobec tego problemu zajmują stanowisko oraz zarysowanie linii argumentacyjnej drużyny. Jeśli mówcy starczy czasu, może on rozpocząć właściwą argumentację. Zadaniem drugich mówców jest zaś rozwinięcie argumentów swojej drużyny oraz, jeśli jest to konieczne, doprecyzowanie kwestii dotyczących interpretacji tezy. Drudzy mówcy mogą, poza argumentowaniem, kontynuować polemikę w zakresie osi sporu i sposobu patrzenia na definicję. Mogą oni rozpocząć kontrargumentację. Jednak to do trzecich mówców należy ciężar kontrargumentacji. To właśnie tak zwane trójki mają za zadanie ustosunkować się do obranej przez oponentów linii argumentacyjnej i w miarę możliwości obalić wszystkie ich argumenty. Jeśli trzeciemu mówcy starczy czasu, może jeszcze uzupełnić argumentację własnej drużyny. Ostatni głos należy do czwartych mówców, którzy powinni podsumować debatę z punktu widzenia swojej drużyny oraz skomentować cały jej przebieg. Ostatni mówcy powinni dokonać podsumowania argumentów swojej drużyny oraz, jeśli starczy czasu, dokończyć kontrargumentację. Jak widzicie, w formacie mistrzostw role mówców są określone dość ogólnie i umożliwiają każdemu przemawiającemu częściowe wejście w rolę swojego przedmówcy lub następcy. Pytania. Podczas każdej z mów drużyna przeciwna ma prawo zadać mówcy pytania bądź informacje, z których mówca powinien przyjąć co najmniej 2. Chęć zadania pytania wyraża podniesienie ręki w górę w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że jego przeciwnik widzi pytanie. Pytanie musi być wypowiedziane w sposób zwięzły, to znaczy nie powinno przekraczać 10 sekund i musi bezpośrednio odnosić się do wypowiedzi obecnie przemawiającego mówcy. Pytania zbyt długie lub nie dotyczące tematu mogą być odrzucone przez marszałka. Ocenie podlega zarówno fakt przyjęcia pytań, jak i sposób odpowiedzi na nie. Warto więc zadawać możliwie trudne i dociekliwe pytania bądź informacje. Ad vocem. To nowość w tradycji debat oksfordzkich. Każda z drużyn jeden raz i tylko jeden raz podczas debaty może zgłosić ad vocem, czyli jednominutową replikę. Odpowiedź do wystąpienia przeciwnika. Pozwala ono drużynom na bezpośrednie odniesienie się do słów adwersarza, co dynamizuje debatę i stwarza kolejne pole do dyskusji.
Ad vocem zgłasza się poprzez podniesienie stosownej karty do góry, sygnalizując marszałkowi chęć zabrania głosu. Marszałek po zakończeniu mowy aktualnie przemawiającego mówcy oddaje głos zgłaszającemu ad vocem. Są 3 reguły dotyczące ad vocem. Spójrzmy, jak one wyglądają na przykładzie obu drużyn. Po pierwsze, nie można zgłosić ad vocem do mów czwartych mówców. Po drugie, ad vocem nie może zgłosić osoba, która będzie przemawiać jako następna. Jeśli w naszej debacie przemawia właśnie drugi mówca propozycji, to ad vocem nie może zgłosić drugi mówca opozycji. I po trzecie, można zgłosić ad vocem do ad vocem. Może to być element strategii drużyny. Ocena. Jeśli debata ma mieć walor edukacyjny, musi być sprawiedliwie oceniona. Jest to wartość nadrzędna. Właśnie dlatego stworzyliśmy nowy system oceny, w którym głos każdego jurora jest równie ważny. Sędziowie oceniają poszczególne elementy debaty na specjalnej karcie oceny jurora. Karta jest ustandaryzowana i precyzyjnie opisuje obszary podlegające punktacji, którymi są wystąpienia mówców oraz aspekt drużynowy. Każda drużyna może otrzymać od jurora maksymalnie 100 punktów, na co składa się ocena poszczególnych wystąpień oraz globalny obraz drużyny. Jurorzy biorą pod uwagę aspekty merytoryczne, takie jak argumenty, kontrargumenty czy umiejętność definiowania tezy, ale także zdolności retoryczne, prezentacje, gestykulacje czy odporność na stres, np. podczas zadawanych pytań. Jurorzy wspólnie z marszałkiem mogą przyznać także punkty ujemne, np. za użycie argumentu ad personam lub nieodpowiednie zachowanie i rozmowy podczas debaty. Karta oceny jest pomocą, dzięki której każdy juror ma obowiązek wskazać drużynę, która według niego zwyciężyła debatę. Po debacie musi uzasadnić swoją ocenę oraz skomentować przebieg debaty. Jurorzy prezentują mocne oraz słabe strony sporu oraz dają drużynom wskazówki i rady na przyszłość. Udzielając informacji zwrotnej, nie informują, kto ich zdaniem wygrał pojedynek. W debacie bierze udział zawsze nieparzysta liczba sędziów. Jak widzimy, w naszej debacie jest ich 3. Wyniki oceny jurorów są przedstawiane w 2 formach: dużych i małych punktów. Duży punkt dostaje drużyna, która wygrała u sędziego debatę. Małe punkty zaś są sumą wszystkich punktów z karty zdobywanych u danego sędziego. Tak wygląda wynik uzyskany przez obie drużyny w tej debacie. Jeśli na karcie oceny juror wskazał remis, duży punkt dostaje u niego ta drużyna, która wygrała debatę w obszarze werdykt. Po wystąpieniu jurorów marszałek zlicza duże punkty i oficjalnie ogłasza wynik, wskazując zwycięzcę debaty. Tak pokrótce wygląda format akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Śledźcie nasze kolejne materiały na naszej stronie www, a także na naszym profilu na Facebooku i subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Udanych debat!